Hej! Witam was na kanale Hicar. Z tej strony Michał i zapraszam do testu Toyoty Aygo Cross. Tak, pisze się Aygo X, ale Toyota chce, aby czytać X jako Cross, więc postaram się nie zapomnieć. Jak widzicie, jest to zupełnie nowa generacja Toyoty Aygo, która teraz ma być takim lekko podwyższonym mieszczuchem, przynajmniej z wyglądu. I to trzeba oddać Toyocie, że w porównaniu do poprzednika Aygo Cross wyróżnia się na ulicy i w wyższych wersjach wyposażenia wygląda naprawdę ładnie. W tym pomaga jej na przykład takie dwukolorowe nadwozie, które dostępne jest od wersji Style. U mnie z czarnym kolorem łączy się kolor Ginger Beige, ale dostępne są również inne kolory podstawowe. W przypadku bazowych wersji do wyboru mamy już tylko 4 kolory i wtedy Aygo wygląda trochę mniej ciekawie. Z przodu Aygo ma krótką maskę, na nowo zaprojektowane lampy z ciekawie umieszczoną nazwą modelu, a w dolnej części zderzak z czarnego plastiku wraz ze srebrną listwą. Z profilu najlepiej widać to połączenie dwóch kolorów, w tym czarne lusterka, a w dolnej części Aygo na wzór crossoverów ma czarne, matowe nakładki na progi i nadkola. W nich chowają się ogromne, jak na tak mały samochód, koła. Są to dwukolorowe felgi w rozmiarze aż 18 cali z bardzo wąskimi oponami 175×60. Do wyboru są jeszcze 17 lub 18 o innym wzorze. Dodatkowo dach jest tak ciekawie pofalowany, jednak trudno było mi to uchwycić na nagraniu. Za to z tyłu widać najwięcej podobieństw do poprzedniego Aygo, takich jak te podłużne lampy, czy klapa bagażnika, która wygląda jakby była cała przeszklona. W dolnej części mamy trochę podstawowego koloru, a także srebrną listwę oraz wydech, który chowa się pod spodem. System bezkluczykowy jest tutaj najprostszy jaki może być, czyli otwieramy i zamykamy drzwi przyciskiem na klamce. Aygo Cross znacząco urósł w każdą stronę. Wydłużył się o 23 cm, poszerzył o 12 cm, na wysokość urósł kolejne 7 cm, a rozstaw osi zwiększył się o 9 cm do 243 cm. Natomiast prześwit zwiększył się tylko o 1 cm do 13 cm i tutaj widać, jak dużo to postrzegania samochodu jako crossovera dodaje sama stylistyka. Przechodząc do bagażnika, radzę uważać na klapę, która jest leciutka i otwiera się bardzo agresywnie. Sam bagażnik natomiast również urósł do 231 litrów. Ma on miękko wykończone boczki, dwa haczyki na reklamówki, jednak oparcie kanapy wykonane jest z gołej blachy, która będzie się pewnie rysowała. Próg załadunkowy jest bardzo duży, a pod podłogą, która nie sprawia solidnego wrażenia, w mojej wersji mam subwoofer systemu audio, który pewnie odbiera trochę pojemności bagażnikowi. Cieniutka osłona bagażnika spokojnie mieści się pod podłogą. Kanapę składamy z bagażnika. Tworzy się nam przestrzeń o pojemności 819 litrów. Podłoga nie jest idealnie płaska, a do tego trzeba uważać na tę gołą blachę. Aby zająć miejsce na tylnej kanapie, trzeba się trochę nagimnastykować. Po pierwsze, drzwi otwierają się bardzo wąsko, a po drugie sam otwór jest chyba jeszcze mniejszy. Jednak, gdy już udało mi się tutaj wcisnąć, okazało się, że nie ma tragedii. Mam 172 cm wzrostu i siedząc sam ze sobą mam troszkę wolnej przestrzeni na kolana. Pod fotelem opuszczonym maksymalnie jest mnóstwo miejsca, a nad głową mam też lekki zapas. Sama kanapa jest dwumiejscowa, całkowicie płaska i nie można tutaj mówić o wygodzie siedzenia, jednak na krótkie dystanse mógłbym się przemęczyć. Zagłówki regulują się w takim stopniu, a na obu miejscach są zaczepy Isofix. Na drzwiach możecie zauważyć, że okna nie są zwyczajnie otwierane, tylko możemy je lekko uchylić, a poza tym jest sporo gołej blachy w kolorze nadwozia i całkowicie twardy plastik. Z tyłu nie mamy też żadnych schowków czy gazetowników, jedynie uchwyt na kubek na środku. Z przodu jest oczywiście trochę lepiej. Witają nas tutaj całkiem ładnie wyglądające fotele ze zintegrowanym zagłówkiem. W wersji Executive są one półskórzane z takimi X-ami w kolorze nadwozia. Fotele nie są zbytnio wyprofilowane zarówno na oparciu, jak i na siedzisku, które w dodatku jest trochę krótkie. Fotel kierowcy regulowany jest w 6 kierunkach, jednak mimo to nie mogę powiedzieć, że jeździło mi się tutaj wygodnie. Siedzi się tutaj trochę jak na krześle i podłokietnik na drzwiach jest za nisko, mimo że siedziałem najniżej jak się da. Jak wiecie, nie jestem najwyższy. Po prostu nie potrafiłem sobie znaleźć w pełni wygodnej pozycji. Projekt deski rozdzielczej wygląda bardzo ciekawie,
tym bardziej w porównaniu do poprzednika. Kierownica wygląda ładnie, jest dokładnie taka sama jak w modelach z rodziny Yarisa. Skórzana, lekko twarda, sporo plastiku i fizycznych przycisków, a nawet są łopatki do zmiany wirtualnych biegów. A za kierownicą mamy, no właśnie, analogowy prędkościomierz, na który ktoś dokleił mały ekranik komputera pokładowego. Wygląda to średnio, jednak jest super funkcjonalne, ponieważ wyświetla się tutaj sporo informacji. M.in. o spalaniu czy działaniu adaptacyjnego tempomatu, a także za jego pośrednictwem ustawiamy działanie systemów bezpieczeństwa. Natomiast na środku, w tej całej fikuśnej obudowie mieści się duży ekran HD o przekątnej aż 9 cali. Jest to oczywiście dotykowy ekran główny, a z boku ma kilka fizycznych przycisków. Wyposażony jest w nowy system Toyota Smart Connect, który ma naprawdę ładne grafiki, jednak działa bardzo wolno, animacje tak mocno klatkują. Tutaj może być to wada tego egzemplarza, który jest z samego początku produkcji, a jeszcze nie jeździłem innymi modelami z nowymi multimediami, więc nie chcę wydawać osądów na temat tego systemu. Oczywiście mamy tutaj Android Auto i CarPlaya, który również wygląda ładnie, jednak jak widzicie animacje też klatkują, co każe myśleć, że jest to wada tego wyświetlacza, a nie samego oprogramowania czy procesora Toyoty. W przypadku Smart Connect, CarPlay i Android Auto działają bezprzewodowo. W mojej wersji mam również system audio JBL z 6 głośnikami, który jak na brandowany system brzmi bardzo słabo. Subwoofer dodaje trochę basu, jednak wszystkie dźwięki są takie bardzo ostre, co nie jest przyjemne dla ucha, więc możecie go sobie spokojnie odpuścić. Kamera cofania ma dosyć przeciętną jakość, a do tego linie nie skręcają się wraz z ruchem kierownicy. Niżej mamy fizyczny panel do sterowania jednostrefową automatyczną klimatyzacją, który jest przejrzysty i łatwo się go używa. Pod nim przyciski do podgrzewania foteli, jedyne wejście USB w całym samochodzie i ładowarka indukcyjna. Przed nią dźwignia bezstopniowej automatycznej skrzyni biegów Multidrive S z trybem manualnym, a także zwykły, fizyczny, ręczny i oczywiście brak podłokietnika. Na drzwiach przełączniki od elektrycznych szyb, które nie są automatyczne, a nad lewym kolanem kilka funkcyjnych przycisków, m.in. od systemu Start-Stop. Wnętrze wykończone jest tak jak się spodziewacie, czyli wszędzie mamy twardo. Na drzwiach blacha w kolorze nadwozia i niestety też trochę niepotrzebnego piano black na nawiewach, na środku, a także wokół skrzyni biegów. Zobaczcie teraz szybko schowki i idziemy pod maskę. A pod maską mamy tylko jeden, już dobrze znany z poprzednika, 3-cylindrowy silnik o pojemności 1 litra, który możemy wybrać w konfiguracji z 5-stopniową skrzynią manualną, a także bezstopniowym automatem, który tutaj mam. Rozwija on moc 72 koni mechanicznych i oszałamiający maksymalny moment obrotowy 93 Nm. Po prostu posłuchajcie jak brzmi pod maską, a także z wydechu. No na pewno nie jestem mistrz kultury pracy, jednak dźwięk z wydechu jest całkiem przyjemny, biorąc pod uwagę wszystkie parametry silnika. Toyota deklaruje, że Aygo Cross z automatem do setki przyspieszy w 14,8 sekundy. Pora to sprawdzić, jednak polecam uzbroić się w cierpliwość.
Także jak widzicie, udało mi się pobić deklarowany czas, jednak czy w tym samochodzie ma to jakiekolwiek większe znaczenie? Zastanówmy się, do czego najczęściej będzie używany ten samochód. Tak, do jazdy po mieście, czyli często w korkach, jazdy od świateł do świateł. W takich warunkach można powiedzieć, że jest to samochód wystarczająco dynamiczny. Silnik spokojnie rozpędza się do 50 czy nawet 70 km na godzinę, ale największą różnicę robi tutaj skrzynia bezstopniowa. Dzięki niej start spod świateł może być naprawdę szybki, ponieważ nie mamy tutaj przerwy na zmianę biegów, silnik utrzymywany jest na odpowiednich obrotach, do tego reakcja na gaz jest naprawdę natychmiastowa. Oczywiście jak na mały, czysto spalinowy silnik. Największą wadą tego rozwiązania jest towarzyszący temu nieprzyjemny hałas silnika, jednak przeszkadza on głównie przy kickdownie, w innych przypadkach skrzynia stara się delikatnie symulować zmiany biegów. Za to silnik odwdzięcza się nam bardzo niskim spalaniem, jak na to, że nie ma żadnych elektrycznych wspomagaczy. Jedynie mamy tutaj system start-stop, który polecam wyłączyć, mimo że gaszenie silnika jest niezauważalne, to jednak jego uruchomieniu zawsze towarzyszy szarpnięcie. A przechodząc do konkretów, to po mieście Aygo Cross pali mi tak od 4 do 5 litrów na 100 km w zależności od ruchu na drodze. Poza miastem przy 90 km na godzinę były to tylko 4 litry, a przy prędkości zupełnie niestworzonej dla tego samochodu na autostradzie było to już 7 litrów na 100 km. Pojemność baku wynosi 35 litrów, więc niby niedużo, jednak i tak przekłada się to na całkiem przyzwoity zasięg na jednym tankowaniu. Teraz przejdźmy do testu zawieszenia na nierównej drodze. Tutaj Aygo pokazuje, że jest tylko samochodem z segmentu A. Zawieszenie nie jest ani komfortowe, chociaż tutaj pomagają duże koła, które przyjmują na siebie nierówności drogi, ani nie prowadzi się jakoś dobrze po zakrętach, chociaż tak naprawdę jaki klient na ten samochód będzie się przejmował tym i faktem, że układ kierowniczy nie jest zbytnio precyzyjny. Na dziurach w mieście jest ok i to powinno wystarczyć. To teraz środowisko obce dla Aygo, czyli autostrada. Jeśli już koniecznie będziecie musieli wyjechać na autostradę, to polecam wam zatrzymać rozpędzanie się tak przy max 110 km na godzinę, ponieważ dalej nie ma już żadnej przyjemności z przemieszczania się. A do tego przy 140 i pod górkę silnik się już bardzo męczy, żeby utrzymać taką prędkość. Hałas w kabinie jest męczący, a patrząc po cenniku nawet nie chcę myśleć, jak będzie w podstawowej wersji, która nie ma jakichś tam mat wygłuszających, które tutaj podobno są. W dodatku spalanie bardzo mocno rośnie, więc naprawdę nie ma to sensu. Pomocny może być jednak tempomat adaptacyjny, który dostępny jest w standardzie w każdej wersji wyposażenia. Jest to tempomat znany z innych modeli Toyoty, który działa poprawnie i umożliwia nam dostosowanie prędkości do odczytanego przez samochód ograniczenia prędkości, jednak to odczytanie nie zawsze działa najlepiej. Nie zdał on mojego testu szykany, jednak najbardziej zdziwiło mnie, że ten tempomat działa tylko od prędkości 30 km na godzinę. Poniżej tej prędkości musimy sobie radzić sami, co jest trochę bez sensu, biorąc pod uwagę główne przeznaczenie tego auta, czyli miasto i korki. Przejdźmy teraz do ujęć nocnych. Po otwarciu zamka centralnego z przodu włączają się światła do jazdy dziennej, z boku brak lampki, a z tyłu również włączają się lampy, więc jest lepiej niż we wszystkich innych modelach Toyoty, którymi miałem okazję jeździć. Ciekawe. Bagażnik jest dosyć kiepsko oświetlony przez jedną żarówkę. Z tyłu mamy całkiem ciemno, a przednie miejsca oświetlone żarówkami na podsufitce. Zobaczmy, jak prezentuje się wnętrze po odpaleniu. Zegary dobrze widoczne, przyciski na kierownicy podświetlone, nad lewym kolanem także, a na drzwiach brak podświetlenia na przełącznikach szyb. Na środku wszystko podświetlone.
włącznie z dodatkowym oświetleniem półki na telefon. W schowku brak podświetlenia. Tak wygląda Aigo z włączonym całym oświetleniem zewnętrznym. Z przodu reflektory Full LED z ładnym kierunkowskazem oraz zwykłymi światłami przeciwmgielnymi. Z boku kierunkowskaz na żarówce, a z tyłu bardzo ładne podłużne lampy LEDowe ze zwykłymi kierunkowskazami. Tak świecą reflektory na postoju. Światła mijania świecą całkiem dobrze i szeroko, ale światła drogowe nie wyglądają najlepiej. Tak to wygląda podczas jazdy nieoświetloną drogą i jak na ten segment samochodu myślę, że nie ma na co narzekać. Jednak system automatycznych świateł drogowych nie działa najlepiej i czasem wyłącza długie światła trochę za późno. A tak reflektory prezentują się na autostradzie. Porozmawiajmy teraz o cenie. Nowy cennik Aigo Cross zaczyna się od 66 000 złotych. Do wyboru mamy aż 5 wersji wyposażenia oraz oczywiście tylko jeden silnik, który możemy wybrać z 5-stopniową skrzynią manualną lub za 5000 zł wziąć skrzynię automatyczną. Tak prezentuje się podstawowa wersja, która nie wygląda już tak dobrze jak testowany egzemplarz, jednak przynajmniej ma klimatyzację, CarPlaya czy wszystkie systemy bezpieczeństwa. Najdroższa jest wersja Selection, jednak w momencie nagrywania filmu nie ma jej w konfiguratorze. Najdroższą konfiguracją jest Executive z dodatkowymi pakietami, jak na przykład materiałowy otwierany dach za, uwaga, 95 000 złotych. Ała. Jeśli mam polecić konkretną konfigurację, to byłaby to wersja Style ze skrzynią manualną za 72 000 złotych. Dobrałbym do tego pakiet Vision, ponieważ do lepszych świateł zawsze warto dopłacić, jednak w konfiguratorze nie da się wziąć tej opcji bez pakietu Tech, a wtedy już nie ma sensu brać wersji Style, ponieważ Executive jest droższy tylko 1000 zł. Tak więc, przechodząc do podsumowania, mam bardzo duży problem z Toyotą Aygo Cross. Jest to na pewno ciekawy samochodzik, który ładnie i nowocześnie wygląda, po mieście jeździ się nim całkiem przyjemnie, jest zwinny, że nie zaparkujemy, jednak ma bardzo duży problem. A tym problemem jest inna Toyota, a konkretnie Yaris. Z tym samym silnikiem w wersji Comfort Yaris jest droższy tylko o 3000 zł, a jest lepszy praktycznie pod każdym względem. Wykończenie wnętrza, wyciszenie, przestrzeń w kabinie i bagażniku jest po prostu samochodem z wyższego segmentu i na pewno to czuć. A do tego ma do wyboru inne wersje silnikowe oraz więcej możliwości doposażenia. Jeszcze na pewno będę jeździł zwykłym Yarisem i wtedy zweryfikuję swoją opinię, jednak na ten moment nie widzę sensu wybrania Aygo Cross nad Yarisem i to w każdej wersji wyposażenia. No chyba, że Aygo Cross byłoby elektryczne, co by do niego idealnie pasowało, bo przecież i tak nikt tym nigdy nie pojedzie w trasę i wtedy byłaby to naprawdę ciekawa opcja. Także dzięki za oglądanie. Jeśli macie jakieś pytania albo uwagi co do tego testu, to zapraszam do sekcji komentarzy, zachęcam również do zostawienia subskrypcji oraz lajka i widzimy się w następnych filmach. Bye!